gdzie 90% turystów tamtędy idzie, a ja spróbuję przez tą właśnie rzekę. Jedyny most do twierdzy to ten, co teraz za mną widać, chociaż wyobrażam sobie, co się dzieje, jak po jakichś deszczach z gór spływa, to pewnie tutaj poziom o kilka metrów się podnosi. Jedna z bram do królestwa. Niesamowite. Nic dziwnego, że to świetna sceneria, świetny plan dla kręcenia filmów i to tu się czas zatrzymał w średniowieczu, ale to ma swój urok. Super, bardzo klimatyczne. Powoli schodzę z twierdzy Albin Hadou i wracam inną drogą, nie przez ten most wspaniały z epoki przed Chrystusem pewnie, nawiązane klimaty. I pomyśleć, że jesteśmy w zimie w Maroko, a nie w lecie. O, i nawet tutaj tak, mamy wielbłądy i osiołek sobie stoi przed wejściem. Witam serdecznie wszystkich widzów na kanale Tom Cruiser. Dzisiaj nie lada gratka dla podróżników w czasie, a mianowicie jedziemy właśnie do jednej z lepiej, może nawet najlepiej zachowanych osad ufortyfikowanych znajdujących się w Afryce Północnej, w Maroku. Ait bin Hadou, bo o niej mowa, leży około 30 km na północny zachód od miasta Ouarzazate. W 1987 roku została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Osada położona jest na zboczu wzgórza nad porośniętymi palmowym gajem brzegami rzeki Ouarzazate. Okej, Albin Hadou. Największa twierdza na szlaku karawan przez Maroko przechodzących na tym wzgórzu, co jest za mną. Właśnie tam zmierzamy i tam będziemy oglądać co ciekawego. Most o długości ponad 100 metrów wydaje się być tym portalem przenoszącym w czasie, gdzie kupcy z odległych rejonów Afryki niegdyś sprowadzali egzotyczne towary, aby tutaj nimi handlować. Niezliczone stragany i stoiska kupieckie kuszą swą wielobarwnością, a każdy jeden sprzedawca chce wcisnąć tobie to, co ma najlepsze. I pomyśleć, że przez setki lat karawany wielbłądów były jedynym źródłem zaopatrzenia docierających właśnie do takich miejsc jak to. A może nawet jeszcze dalej, bo aż do Europy. Idziemy coraz wyżej. Cała twierdza jest zabudowana różnymi takimi wąskimi, starymi przejściami. Marcin tu stoi, proszę bardzo. Oj, chłopcze, wy i podcastu. W ten sposób dochodzimy do szczytu. Na szczycie są ruiny
najstarszej budowie, która tu powstała w ogóle, tej twierdzy. Nie wiadomo dokładnie, kiedy powstała osada, chociaż musiała już istnieć w XVI wieku. Ze względu na swoje położenie między Marrakeszem a Ouarzatem miała w przeszłości duże znaczenie jako miasto handlowe na trasie karawan. Osada podupadła, kiedy otwarły się szlaki wzdłuż wybrzeży Afryki Zachodniej. Ostateczny kres świetności Aït bin Haddou położyli Francuzi, budując nowoczesną drogę przez przełęcz Tiszka. Większość ludzi mieszka dzisiaj poza terenem fortyfikacji, jednak kilka rodzin wciąż zamieszkuje Kazby. Po wejściu na szczyt góry przychodzi czas na powrót. W labiryncie uliczek łatwo jest się troszkę pogubić, ale to może nawet lepiej, bo atmosfera tego miejsca udziela się każdemu. Schodząc w dół, zabieram Was na małą wycieczkę, gdzie wśród glinianych ścian rozlokowali się sprzedawcy, którzy bardzo chętnie wchodzą w interakcje z kupującymi. Ale także mogą to być rozmowy o wszystkim albo o niczym. Was born here? Yeah, this is my work. Okay, but you live here? Yeah, I take it by fire. Yes. No, so Thank you much so time. much. Thank you. Nice trip. Yes. Bye bye. Bye. Niewątpliwie masa turystów przewijających się tutaj jest najważniejszym źródłem utrzymania dla wszystkich handlujących. Jednym z większych problemów, jakie mają tego typu osady, to fakt, że materiał budowlany, głównie glina, jest na tyle nietrwała, że jest powoli, ale skutecznie wypłukiwana przez deszcze i ulewy. Dodatkowo można zauważyć spękane lub zawalone mury i domostwa, które to są wynikami też trzęsień ziemi, a jedno z nich miało miejsce w zeszłym roku i było o znacznej amplitudzie. Tutaj takie podwórka wyglądają, jakby tu się czas zatrzymał w średniowieczu, ale to ma swój urok. Super, bardzo klimatyczne. Powoli schodzę z twierdzy Aït bin Haddou i wracam inną drogą, nie przez ten most wspaniały, który prowadzi do twierdzy, tylko przez rzekę. Pięknie to położone, trochę na pewno wymaga restauracji. Wiele budynków jest w fatalnym stanie. No cóż, próba czasu. Powiedziałbym ogródki przydomowe. Tutaj mają pewnie z kurami albo piękne palmy. Podobają mi się. No, spróbuję przejść przez rzekę. Myślę, że się uda, bo poziom tej rzeki jest bardzo, bardzo niski, ale te wieże to kurde, no niesamowite. To nic dziwnego, że to świetna sceneria, świetny plan dla kręcenia filmów. O, i nawet tutaj tak, mamy wielbłądy i osiołek sobie stoi przed wejściem. Fajne klimaty. I pomyśleć, że jesteśmy w zimie w Maroko, a nie w lesie. Także pogoda jest jak najbardziej super i idealna, powiedziałbym, na takie zwiedzanie, na takie chodzenie.
How much cost ride? Right? Yes, one ride. 1 hour or No, 15-20 minutes. Okay, I must talk with my friend, so maybe we take two. No, I must ask my friend. Okay, thank you. Ale jeszcze tu się zatrzymałem na chwilę. Takie ruiny. Wygląda to na jakąś bramę. Pewnie była to jedna z bram do królestwa. Nie, do tej twierdzy pewnie. Świetne widoki. Zamierzam przejść na drugą stronę tej rzeki po kamieniach, bo tu nie ma mostu. Jedyny most do twierdzy to ten, co teraz za mną widać. Ten długi. I tam w zasadzie 90% turystów tamtędy idzie. A ja spróbuję przez tą właśnie rzekę. Ciekawe, czy się uda. Po kamieniach też można. Też wyobrażam sobie, co się dzieje, jak po jakichś deszczach z gór spływa. To pewnie tutaj poziom o kilka metrów się podnosi wody. A wracając do filmów, wiele hollywoodzkich superprodukcji było kręconych właśnie w tym miejscu. Poczynając od klasyków z lat 60. do obecnych czasów. Wymienię może tu kilka, takich jak Kleopatra, Gladiator, Mumia, Indiana Jones, Klejnot Nilu, Gra o Tron, czy jeden z odcinków Agenta 007, czyli James Bond. Dowiedziałem się również, że także jeden z moich ulubionych filmów, jak Królestwo Niebieskie, było kręconych tutaj. A trochę więcej o przemyśle filmowym w Maroku pokażę już w następnym odcinku, gdzie zaproszę Was do ogromnego kompleksu Atlas Studio Ouarzazate. Marokańskiej przygody, powiedziałbym, i jesteśmy w największym Hollywood Maroko. Wchodzimy do środka, pochodzimy trochę po planach filmowych. Okej, a teraz na plan tymi drzwiami, tą bramą wchodzimy. A kto powiedział, że nie można usiąść na tronie Kleopatry? Plan filmowy 7 dni w Tybecie. Świetna sceneria tego filmu. Dzięki, że byliście ze mną do końca. Oglądajcie odcinki następne na kanale Tom Cruise. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Cześć.